Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Czas na kolejny odcinek dotyczący nieznanej strony ludzkiego ciała, to znaczy magii tak naprawdę. Będziemy mówić o tym, jak ludzkie ciało potrafi wyzwalać różnego rodzaju hormony, jak choćby insulina, bez jakiegokolwiek teoretycznie kontaktu z jedzeniem. I wyjaśnimy sobie dokładnie, co będzie wyzwalać taką reakcję, jak to się nazywa, jakie będzie zróżnicowanie w zależności od osoby do osoby, to znaczy u jakich osób taka reakcja będzie mocniejsza, u jakich taka reakcja będzie słabsza i oczywiście wszystkie różnego rodzaju dowody naukowe dotyczące tego zjawiska. O jakim zjawisku mówimy? Mówimy tutaj o tak zwanej cefalicznej fazie wydzielania w procesie trawiennym tak naprawdę. W procesie trawiennym, czyli kiedy mówimy o wydzielaniu różnego rodzaju enzymów i hormonów, które są powiązane z trawieniem, będziemy wyróżniać trzy tak naprawdę fazy. Pierwsza to jest faza cefaliczna, druga to jest faza żołądkowa i trzecia faza to jest jelitowa. O ile wydaje mi się, że ta faza numer 2 i numer 3 są dosyć, tak naprawdę nawet jeśli chodzi o samą nazwę, zrozumiałe, bo jeśli mówimy o fazie żołądkowej wydzielania, to znaczy, że tak, różnego rodzaju po prostu enzymy, kwasy oczywiście też będą wydzielać się w żołądku. Jeśli mówimy o fazie jelitowej, tam będą wydzielać się różnego rodzaju i enzymy, i hormony. Natomiast wydaje mi się, że faza cefaliczna jest tak naprawdę i najbardziej tajemnicza, i przez to najbardziej fascynująca z tych wszystkich trzech faz. Faza cefaliczna jest to faza wydzielania tak zwanego preabsorpcyjnego, czyli tuż przed jakby absorpcją jakiegokolwiek pokarmu, wydzielania różnego rodzaju przede wszystkim hormonów. I co aktywizuje tą fazę? Ta faza może być aktywizowana poprzez, można powiedzieć, ogólną stymulację okolic głowy i gardła. I ta stymulacja może dokonywać się na wiele sposobów. Najprostszy możliwy sposób to jest tak naprawdę stymulacja smakowa i można powiedzieć somatosensoryczna, jak to się mówi. Czyli jeśli umieścimy jedzenie na czubku języka choćby, czy włożymy je do ust, czyli na przykład cukierka na chwilę, czy nie wiem, kawałek ziemniaka, czy kotleta, to jest ten moment, mimo że jeszcze jedzenie nie znajduje się w żołądku, to jest już ten moment, kiedy różnego rodzaju hormony są produkowane. I to jest jakby jeden sposób aktywizacji. Natomiast są innego rodzaju sposoby aktywizacji, które będą polegały między innymi na zapachu, na widzeniu, czyli na widoku jedzenia, czy do jakiegoś, że tak powiem, pociągającego choćby kawałka ciasta. I oczywiście jakby to sobie omówimy osobno, natomiast warto podkreślić, że właśnie i zapach, i widok, i myślenie o jedzeniu, jak również stricte taka stymulacja somatosensoryczna, czyli po prostu umieszczanie jedzenia już w ustach będzie powodować aktywizację tej fazy. I teraz, jeśli chodzi o sens tej fazy cefalicznej, po co ona istnieje. Naukowcy kłócą się cały czas oczywiście, żeby ustalić ten pełen obraz. Pełen obraz wydaje mi się nie jest nam potrzebny, żeby zrozumieć przynajmniej większą część sensu tej fazy cefalicznej. I ta większa część tej fazy polega na tym, że po pierwsze, jeśli będziemy mieć na przykład cefaliczną fazę wyrzutu insuliny, to znaczy, że dosyć szybko będziemy w stanie zwiększyć naszą insulinowrażliwość. To znaczy, jeśli my już zanim tak naprawdę nawet zaczniemy jeść jakiś tam, nie znowu ziemniak, kawałek ciasta, cokolwiek, kawałek chleba i już zaczynają się takie właśnie przedabsorpcyjne wyrzuty insuliny, to znaczy, że w momencie, w którym rzeczywiście te cukry, te węglowodany trafią do naszego żołądka, a następnie do jelita cienkiego, już będziemy w stanie dosyć szybko obniżać stężenie glukozy. Także to jest jakby pierwszy, można powiedzieć, powód, żeby nie podwyższać niepotrzebnie stężenia glukozy, bo ciało nie lubi mieć podwyższonego poziomu glukozy. Mnóstwo filmików jest na kanale na ten temat, jakie są tego konsekwencje. Natomiast drugi powód potencjalnie to jest zwiększone wchłanianie składników odżywczych, ponieważ w tej fazie cefalicznej, tak jak sobie mówiliśmy, oczywiście insulina będzie wydzielana już zanim tak naprawdę zaczniemy
nawet połykać ten pokarm, na przykład na sam widok, ale również różnego rodzaju, różnego rodzaju inne hormony. Na przykład jednym z nich będzie gastryna. I gastryna jest jednym z tych hormonów, który będzie stymulować bezpośrednio żołądek do wydzielania kwasów, które będą odpowiadać oczywiście w dużej mierze za trawienie. I jest na przykład takie fascynujące badanie, w którym, uwaga, bez żadnej stymulacji zapachem czy widokiem, 30 minut około dyskutowania o jedzeniu spowodowało znaczne wyrzuty gastryny. Tutaj ciekawostka dla wielu osób, które na przykład zastanawia się, czy przy krótkich postach, na przykład 16 czy 24-godzinnych, bo na 24 to są wciąż jeszcze krótkie posty, czy trzeba jakoś przełamywać te posty. Dla większości osób oczywiście trzeba pamiętać, są specyficzne przypadki, także nie traktować tego jako sytuacji zero-jedynkowej, kiedy może być jakieś znaczenie tego, jak kończymy post, ale w większości przypadków nie ma znaczenia. Podczas postów zasadowość naszego żołądka drastycznie, czy może nie drastycznie, ale dosyć mocno zaczyna się zwiększać. Czemu? Bo jak to często powtarzam na tym kanale, organizm nie jest debilem. To znaczy, jeśli my nie jemy, jeśli my pościmy, to co się dzieje? Zwiększamy zasadowość żołądka. Po co organizm ma tak naprawdę się męczyć i non-stop produkować te kwasy trawienne, jeśli po prostu niczego nie jemy. Natomiast potem, kiedy już zbliżamy się do końca postu, szczególnie jeśli na przykład posty mamy regularne i następuje habituacja, to okazuje się, że na samą myśl o tym, że my już myślimy, kurde, jest ten, nie wiem, kurczak gdzieś tam w piekarniku, czy nie wiem, miska czegoś dobrego, już zaczyna się zwiększać właśnie stężenie gastryny. Jeszcze raz proszę zauważyć, że nawet gadanie o jedzeniu było w stanie to zwiększyć. Znaczy wydzielanie tej gastryny i tym samym jakby wydzielanie kwasów żołądkowych. Czyli podczas postu można powiedzieć pH naszego żołądka, czy właściwie może na odwrót, jeśli pokazuje pH, pH naszego żołądka zaczyna wzrastać, czyli wzrasta zasadowość, albo po prostu kwasowość naszego żołądka zaczyna spadać, co oczywiście też daje szansę regeneracji między innymi błonie śluzowej, tym wszystkim komórkom okładzinowym odpocząć, zregenerować się. To samo tyczy się oczywiście jelit. Natomiast w momencie, w którym zaczynamy się już mentalnie przygotowywać na to jedzenie, okazuje się, że właśnie już wtedy zaczynamy wydzielać między innymi tą gastrynę i te kwasy żołądkowe są wydzielane. I oczywiście nie tylko potencjalnie gastrynę, ale właśnie insulinę. No i jeszcze taka ciekawostka a propos tej fazy cefalicznej, bo ona ogólnie jeszcze warto wspomnieć, jest fantastycznie zbadana na modelach zwierzęcych i tam, że tak powiem, jest całe bogactwo wiedzy, natomiast jakby pewien czas gdzieś tam były jakieś powiedzmy niejasności, czy ono występuje u ludzi. Okazało się, że jak najbardziej występuje i też to w dalszej części będziemy omawiać. Natomiast właśnie a propos tej stymulacji somatosensorycznej, czyli umieszczania jedzenia w ustach, co powoduje właśnie tą fazę cefaliczną i wydzielanie tej preabsorpcyjnej ilości insuliny, to okazało się, że na przykład jeśli myszom dawano glukozę bezpośrednio do ust, to ich insulinoważyłość i jakby obniżanie poziomu glukozy przy glukozie podawanej w ten sposób, to stężenie glukozy w krwiobiegu było mniejsze niż jeśli podawano tą glukozę bezpośrednio do żołądka. Czyli rzeczywiście wychodzi na to, że jeśli będziemy gdzieś tam wciskać to do organizmu z pominięciem po prostu głowy i okolicy gardła, to nasza insulinowrażliwość nie będzie aż taka wysoka. Także to jest taki nasz wstępniak a propos tego, jak ciało będzie reagować właśnie w tej fazie cefalicznej wydzielania, czy w fazie cefalicznej trawienia na pokarmy, które jeszcze nawet się nie zbliżyły. Natomiast teraz sobie omówimy dokładnie, co jak będzie wpływać na tą fazę cefaliczną i wydzielanie przede wszystkim insuliny, bo to nas będzie interesować. Mówiliśmy sobie, że jak najbardziej jest to ta faza cefaliczna trawienia jest jak najbardziej świetnie ugruntowana, jeśli chodzi o modele zwierzęce, natomiast jak to wygląda na modelach ludzkich. Tak jak mówiłem, było trochę kontrowersji, wciąż ich trochę jest i sobie je wyjaśnimy, jeśli chodzi o fazę cefaliczną, natomiast jak najbardziej została ona zweryfikowana jako występująca u ludzi tak naprawdę teraz już w dziesiątkach eksperymentów i przede wszystkim mamy dwie bardzo duże metaanalizy z ostatnich 2 lat, które pokazały, czy jakby już ostatecznie potwierdziły istnienie tego zjawiska.
I jeśli chodzi o samą tą fazę cefaliczną wydzielania, czyli przede wszystkim z tych dwóch rzeczy, które nas dosyć mocno interesują, to jest wydzielanie właśnie preabsorpcyjne insuliny i gastryny, musimy powiedzieć, ile one będą trwały. To znaczy, że przede wszystkim to wydzielanie będzie rozpoczęte mniej więcej 2 do 5 minut po wystawieniu na odpowiedni bodziec i będzie trwało najczęściej do 10 minut. Widziałem w badaniu podaje się mniej więcej 8 do 10 minut. Także oczywiście, ponieważ to jest ta faza preabsorpcyjna, to nie jest coś, co będzie trwało bardzo długo, chociaż potencjalnie są domysły, uważam, jak najbardziej uzasadnione, że jeśli stymulacja, bo o konsekwencjach sobie tej fazy cefalicznej jeszcze powiem dokładnie w podsumowaniu na końcu, że jeśli będziemy mieć powtarzalną ekspozycję na dany bodziec, to oczywiście wtedy teoretycznie ta faza cefaliczna może być non-stop aktywizowana. Także jeszcze raz, wydzielanie hormonów, szczególnie insuliny, będzie aktywizowane mniej więcej 2 do 5 minut po ekspozycji na dany bodziec i będzie trwało 8 do 10 minut. Teraz od czego będzie zależała że tak powiem, intensywność czy ilość wydzielanej insuliny czy gastryny? I to jest coś fascynującego i to jest tak naprawdę główna kontrowersja, która gdzieś tam pojawiała się w badaniach. Bo w nie każdym badaniu pokazywano po prostu, że ten efekt jest duży. W niektórych pokazywano, że jest bardzo duży, a w niektórych nie. I tak naprawdę dopiero ostatnio zaczęto gdzieś tam zawężać podejrzanych, to znaczy dlaczego właśnie pojawiały się różnice między wynikami. I okazuje się, że właśnie takich potencjalnie zmiennych, czy czynników, które będą dosyć mocno wpływać na ilość wydzielanej, szczególnie insuliny, bo o niej sobie mówimy w tym filmiku, jest naprawdę dużo. I teraz od czego to będzie zależeć? I pierwszym przykładem jest rodzaj jedzenia. To znaczy okazuje się, że pokarmy stałe aktywizują tą fazę cefaliczną w dużo lepszy sposób, czy dużo intensywniej niż na przykład płyny. Tak? I oczywiście będzie się to tyczyło jakby wszystkich rodzajów bodźców, czyli i umieszczania takiego jedzenia stałego w ustach, jak i również rozmyślania o nim, zapachu, czyli płyny nie mają niestety, alkoholicy na pewno będą zawiedzeni, ale nie mają po prostu takiej mocy. To jest pierwszy przykład tego, jak ilość wydzielanej insuliny w tej fazie cefalicznej się różni. Co mamy dalej? Jeśli chodzi o płeć, okazuje się, że nie ma tak naprawdę specjalnej różnicy. Kolejny przykład to jest ilość czasu stymulacji. To znaczy, będzie bardzo znacząca różnica między tym, że po prostu zobaczymy sobie ciastko, na przykład, nie wiem, przechodzimy obok cukierni, rzucimy okiem na ciastko, jest okej, fajnie, zjadmy ciastko, idziemy dalej, versus stoimy po prostu wlepieni w tą witrynę, po prostu obizując się, śliniąc tą szybę, jak ekspedientka z obrzydzeniem na nas patrzy i to trwa minutami. Wtedy jakby ten okres stymulacji i to zapachowej potencjalnie i wzrokowej, wizualnej jest na tyle duży, że oczywiście jakby ta faza cefaliczna wydzielania insuliny może być jak najbardziej bardziej intensywna, czyli więcej będzie wyzwolonej tej insuliny. Kolejne to jest, można powiedzieć, intensywność bodźców. W jednym badaniu na przykład mierzono reakcję na ilość jedzenia umieszczonego w ustach w zależności od tego, ile glukozy się tam da. I oczywiście ilość jedzenia, gdzie była większa ilość glukozy, powodowała większą ilość tego preabsorpcyjnego wydzielania insuliny. Co jeszcze? Smak i oczywiście jakby łączące się z tym preferencje. To znaczy, jeśli wiemy, że coś nam smakuje, znamy jakiś pokarm i będziemy go widzieć i znowu ta stymulacja będzie dłuższa, to oczywiście wtedy faza wydzielania cefalicznego będzie bardziej intensywna. Tej insuliny będzie wyrzuconej więcej. Kolejny czynnik to będzie ograniczenie żywieniowe. Po prostu przy ograniczeniu kalorycznym ta faza wydzielania cefalicznego będzie wyższa i szczególnie tutaj bym powiedział, jeśli chodzi o mocniejsze dowody, okazuje się, że jest w przypadku diet niskowęglowodanowych w reakcji na pokarmy bogate w węglowodany. Czyli innymi słowy, jeśli mamy na przykład posty, bo to jest szczególnie, bym powiedział, taki ciekawy przykład
gdzie ta faza cefaliczna działa mocniej. Jeśli mamy posty i wiemy, że sobie zjemy jakieś węglowodany, to okazuje się, że właśnie potencjalnie więcej insuliny jest z miejsca wyzwolone i tym samym dlatego to stężenie glukozy po zjedzeniu danej ilości pokarmu będzie mniejsze. Znowu jeszcze sobie zaraz omówimy różnego rodzaju, powiedzmy, zjawiska, które mogą potencjalnie wpływać na ten mechanizm. I powiedział, przedostatnim takim naprawdę ważnym jakimś rozróżnieniem jest waga. To znaczy okazuje się, że w większości badań osoby o normalnej wadze przechodzą bardziej intensywnie przez tą fazę wyzwalania cefalicznego insuliny. Czyli innymi słowy, jeśli ktoś już jest otyły albo ma nadwagę, czyli znowu jest tak naprawdę szansa na insulinooporność, to mimo, że w insulinooporności tej insuliny się wyzwala zazwyczaj większej w reakcji na posiłek, to nie ma tak naprawdę specjalnie mocno zarysowanej tej fazy cefalicznej, czyli jakby oczekiwanie na ten posiłek jest na tyle przytłumione, czyli jakby można powiedzieć ekscytacja, nazwijmy to, mózgu, tego układu mezoimbicznego, czy dopaminowego układu mezoimbicznego, o którym mówiłem wcześniej w innych filmikach, jest na tyle przytłumiona, że jakby nie ma tych wyrzutów insuliny. Natomiast potencjalnie jedną z najważniejszych takich bodźców, chociaż wydaje mi się, że jak czytałem te wszystkie opracowania, najbardziej przeniczanych jest warunkowanie, czyli ten dzwoneczek cały Pawłowa, tak, że jeśli po prostu uwarunkujemy psy i zadzwonimy dzwoneczkiem, bo one jedzą o określonej porze, to sam ten dzwoneczek będzie wywołać sinienie. I oczywiście a propos sinienia, jeszcze warto przypomnieć, że to jest jeden z objawów aktywizacji właśnie tej fazy cefalicznej. Jeśli sobie pomyślimy o czymś naprawdę dobrym, na przykład oglądamy program kucharski, albo nie wiem, przyjaciółka opowiada nam, jakie ona świetne ciasto zrobiła, już czujemy, zaczynamy się powoli topić w tej sinie, to znaczy, że faza cefaliczna zaktywizowana, ta insulina najprawdopodobniej będzie wyrzucana już przedwstępnie, że tak powiem, w większej ilości. Ale właśnie, jeśli chodzi o to warunkowanie, wychodzi na to, że to jest potencjalnie jeden z najpotężniejszych bodźców, który rzeczywiście będzie mocno aktywizować tą fazę cefaliczną. Jeśli chodzi o dowody, to znowu w tych modelach zwierzęcych wiemy, że możemy uwarunkować szczury, że jeśli będą mieć o określonej godzinie, to już, że tak powiem, przed tą określoną godziną ta nasza chronobiologia, biologia zależna od czasu, już ustawi sobie zegarek, że o tej godzinie będziemy sobie już powodować wyrzuty insuliny w oczekiwaniu na pokarm. Ale czy można to zrobić w ludziach? Okazuje się, że jak najbardziej można. W jednym badaniu, bardzo sprytne badanie, właśnie wzięto grupę ochotników i przez 4 sesje warunkowano ich, czyli przedstawiano im określony posiłek i sprawdzano, czy potem właśnie to, że oni są uwarunkowani do jedzenia tego posiłku o określonej godzinie, czy to spowoduje zwiększone wydzielanie właśnie w tej fazie cefalicznej insuliny? Odpowiedź jest jak najbardziej tak. Natomiast okazuje się, że jeśli przedstawimy takim osobom danie, które nie wiedzą jak smakuje, czyli odpada nam ten jakby czynnik smakowy, my nie wiemy, to jakoś tam wygląda, ale jak to smakuje, czy to jest dla nas dobre, czy to jest słodkie i tak dalej, po prostu nie wiemy, to okazuje się, że ta faza cefaliczna praktycznie nie istnieje. Czyli wychodzi na to nasze warunkowanie na godziny jedzenia i to, co będziemy jeść, czy my ten pokarm znamy, jest cholernie ważne. I znowu wydaje mi się to szczególnie ważne, jeśli chodzi o właśnie między innymi przerywanie postów. I wracając, że tak powiem, przejdziemy sobie na chwilę do neurobiologii i takich bardzo prostych mechanizmów wydaje nam się wszystkim znanym, bo zauważyłem, że jak paru osobom opowiadałem o tej fazie cefalicznej prywatnie, to reakcja była ta, że niby my, tak, że coś sobie popatrzymy i mielibyśmy wydzierać, jakoś nie bardzo się to klei. Jednocześnie mam nadzieję, że nikt nie jest na tyle wrażliwy, żeby się obrazić, ale te osoby, jeśli poda im się następujący argument, czy jako facet potrafi dostać wzwodu, patrząc po prostu na obrazek nagiej kobiety, to jest, no pewnie, że tak. Czy ona znajduje się w pokoju koniecznie? Czy wystarczy właśnie może obrazek? Czy może wystarczą same jakieś tam, powiedzmy, bardziej sprośne myśli, żeby pojawił się wzwód, żeby pojawiało się wydzieranie preejakulatu u panów? Czy kobiety się różnią od facetów? Oczywiście jest, powiedzmy, inne podejście emocjonalne, ale jak najbardziej będzie pojawiać się wydzieranie w pochwie śluzu. Nawet przed jakby nastąpieniem samego stosunku.
Bo uwaga, to jest właśnie coś niesamowitego i to wielokrotnie poruszam w jednym ze swoich kursów a propos jakby skutecznego zapamiętywania samodzielnego, czy tworzenia samodzielnej ekspertyzy, kuźnia ekspertów, polecam w opisie, że mózg okazuje się nie ma specjalnie żadnego mechanizmu rozróżniania rzeczywistości od tego, co sobie wyobrazimy. Tym samym, jeśli będziemy intensywnie o czymś myśleć, czyli tutaj oczywiście skupialiśmy się powiedzmy na szeroko pojętej strefie erotycznej, czyli będziemy wyobrażać sobie partnera jakiegoś potencjalnego, czy stosunek, czy będziemy patrzeć na nagie zdjęcia, czy filmiki, to już oczywiście będzie powodować reakcję organizmu. Ale też wydaje mi się, że wiele osób sama tego doświadczyła, że jeśli będziemy sobie wyobrażać coś pysznego, coś dobrego, to często właśnie zaczyna się silnienie. Czemu? Jeszcze raz. Nasz mózg ma bardzo, patrząc szczególnie tych badań są setki, ma bardzo ograniczoną zdolność rozróżniania rzeczywistości od tego, co sobie wymyślimy. I wydaje mi się, że zmierzając powoli ku końcowi, że to jest najbardziej przemilczany element w tych badaniach, na którym założyłem właściwie żadne badanie się nie skupia, że jednym z głównych prawdopodobnie moim zdaniem czynników, który będzie dodatkowo wpływać na intensywność tego cefalicznego wyrzutu insuliny jest po prostu jak my jesteśmy wrażliwi. Bo na przykład było badanie, które pokazywało, że anorektyczki w oczekiwaniu na jedzenie, jakby sam zapach, jakby wyobrażanie sobie tego jedzenia mają bardzo duże właśnie wyrzuty cefaliczne insuliny. I podejrzewam, że im bardziej po prostu ktoś obsesyjnie myśli o jedzeniu, im bardziej ma bogatą wyobraźnię, tym większy wyrzut insuliny i oczywiście między innymi też innych hormonów, jak gastrynę, o którym sobie mówiliśmy, nastąpi. Czyli innymi słowy, im bardziej o tym myślimy i szczególnie jeśli mamy bogactwo sensoryczne, czyli nie tylko myślimy, ale również widzimy, również czujemy i szczególnie gdzieś to jest na widoku, może można dotknąć ten, nie wiem, kawałek ciasta, kotleta czy czegokolwiek innego, tym bardziej intensywna ten cefaliczny wyrzut insuliny. I to jest dla mnie jeden właśnie z takich przepięknych mechanizmów, który działa w naszym ciele, który, że tak powiem, polega na tym, co my poniekąd mamy w głowie. Czyli jeszcze raz, jakby ta nasza rzeczywistość w głowie, ona dla naszego mózgu nie jest specjalnie odmienna od tego, czego my doświadczamy tak naprawdę w rzeczywistości. I jakie są konsekwencje tego? Moim zdaniem jakby potencjalne konsekwencje, takie najważniejsze to są, jeśli chodzi o przerywanie postu, możemy zawczasu, czy już tam zmierzając gdzieś do końca postu, na przykład zajrzeć do lodówki, czyli jeśli w ogóle mamy jakiś posiłek już przygotowany albo wiemy co jemy, warto po prostu skupić się właśnie na tym posiłku, może popatrzeć na niego i tak dalej. To będzie powodowało na tyle duże wyrzuty gastryny, że spożycie jakiegoś pokarmu, przepraszam najmocniej, nie będzie w stanie wywołać szoku dla organizmu, bo jakby duża część tego szoku podczas przerywania dłuższych postów polega na tym, że nie ma wystarczająco soków trawiennych, żeby trawić to, co spożyjemy. Czyli pojawią się różnego rodzaju po prostu rozstroje czy dysfunkcje gastryczne. Natomiast jeśli zawczasu się przygotujemy, oczywiście też wiele osób sobie radzi na przykład spożywaniem szklanek wody z elektrolitami, szczególnie dużą ilością chlorku sodu, czyli po prostu soi kuchennej. To będzie działać, a jakby sama wizja i stymulowanie się danym posiłkom będzie pomagać. Przerywanie postów o określonych godzinach, jeśli pościmy regularnie, i przerywanie tym samym posiłkiem dodatkowo może jakby stymulować zmniejszanie jakichkolwiek skutków ubocznych przerywania tego postu. Ale również u osób, które chciałyby, że tak powiem, żeby było jasne, to nie jest olbrzymia różnica, to jest, że tak powiem, może 1-2% rozwiązania problemu, ale dla osób, które chciałyby zwiększyć swoją insulinowrażliwość, właśnie potencjalnie można sobie wystawić się, zwiększyć swoją ekspozycję na jakiś tam pokarm, który będziemy chcieli spożyć, szczególnie jeśli byłby bogaty w węglowodany, żeby jakby zawczasu zwiększyć taki wyrzut insuliny, żeby on, kiedy rzeczywiście już ta glukoza trafi do jelita cienkiego, na początku do dwunastnicy, żeby ona została bardzo szybko i wchłonięta i wymieciona przez tą insulinę, która już tam się czai w krwiobiegu właśnie na te pierwsze rzuty glukozy. No, oczywiście trzeba pamiętać o potencjalnym jednym, moim zdaniem, ważnym minusie takiego podejścia, żeby ta stymulacja potencjalnie może być na tyle drażniąca, że ktoś przerwie na przykład post wcześniej, albo ktoś po prostu zje coś, czego nie chciał,
zjeść tylko dlatego, że się stymulował. Także warto o tym pamiętać. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. My trochę takiej, wiem, że prawdopodobnie nieobecnej na polskim YouTubie strony żywienionej medycyny, dietetyki, jakkolwiek by to nie nazywać. I oczywiście będzie tego więcej na kanale. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka. Jeśli interesuje Cię szybka nauka, właśnie zapamiętywanie, polecam kurs, o którym już wspominałem, czyli Kuźnia Ekspertów, angielskie Experts Incubator, czyli jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, zapamiętywać, rozumieć, potrafić przekuwać suche dane na praktyczne umiejętności, czyli być w stanie wdrażać suche informacje, które gdzieś tam sobie wdrażamy czy przyswajamy z podręczników, wszystko pod moją opieką merytoryczną, oraz kurs Vocabulary Labs, czyli jak nauczyć się samodzielnie języka od A do Z, czyli jak uwolnić się na dobre od szkół językowych, nauczycieli, podręczników, czytanek i tym podobnych, czyli po prostu samodzielnie być w stanie raz a dobrze w przyszłości uczyć się dowolnego języka, ponieważ jest to uniwersalny system nauki języków. Jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu. Jeśli masz jakieś pytania, polecam dorzucić je do komentarzy, albo postaram się odpowiedzieć, albo dorzucę do przyszłych sesji pytania i odpowiedzi coraz bardziej jakby idą w tą stronę, bo łatwiej jest omówić podczas takich sesji jakby dodatkowo takie pytania, bo wtedy nie muszę tak trochę streszczać się niepotrzebnie, tylko właśnie mogę ciut więcej powiedzieć na dany temat, żeby powiedzmy ciekawość tej osoby, ale też innych osób, żeby inne osoby mogły skorzystać, była zaspokojona. Jak zawsze badania będą znajdować się w opisie, chyba że się nie zmieszczą, to gdzieś tam w pierwszym komentarzu, czy drugim, przepraszam, komentarzu będą fruwać, który będzie dodany. Co jeszcze? Jeśli interesuje Cię zostanie patronem kanału, czyli wspieranie tej mojej działalności edukacyjnej, to polecam właśnie zostanie patronem. Dla patronów obecne są fiszki, które zawierają informacje ze wszystkich filmików, które zostały dodane od czasu stworzenia tego patronatu, czyli jest minimum paręnaście filmików. Można sobie ściągnąć i od razu przyswajać wszystkie te informacje, o których właśnie mówię w tych wszystkich filmikach. Również jest dostępne forum dla użytkowników, dla patronów. Jeśli ktoś chciałby mi zadać jakieś pytanie, ponieważ no, niestety rzadko nie mam wystarczająco czasu, żeby wszystkim odpowiadać osobom w sekcji komentarzy. I jeśli interesuje Cię ogólnie pamięć, zapamiętywanie, analiza danych, języki obce czy skuteczna nauka języków obcych, to zapraszam do zapisania się do newslettera na mojej polskiej stronie universeofmemory.pl i jak wszystkie te linki, o których mówiłem, ten też znajduje się w opisie. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia.